Po drugie, Bartek zastanawia się, która klasa lepkości jest w jego przypadku lepsza, 0W30 czy 5W30. Według jego obserwacji 0W30 szybciej się grzeje niż 5W30, mimo że jeden i drugi jest 30. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volkswagen Passat B8, silnik 2.0 BTDI, 310 koni, rok produkcji 2015, przebieg 155 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest trzeci etap badań dla tego samochodu. Wyniki z etapu pierwszego zaprezentowane zostały w odcinku numer 144, z drugiego w odcinku numer 174. Inicjatorem tego eksperymentu jest Bartek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Bartek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. W tym etapie do samochodu zalany został olej Fuchs Titan GT1 Pro w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było stosowanych żadnych dodatków. Przebieg badanego oleju, tym razem nieco większy niż w pierwszym i drugim etapie, dokładnie 7935 km. 10% eksploatacji to miasto, 90% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 9 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek, czyli bezpośrednio konfrontujemy trzy etapy, w których występowały następujące oleje: Volkswagen Long Life 3 0W30, Liqui-Moly Top Tech 4200 5W30 oraz dzisiejszy Fuchs. Przebieg w każdym etapie wzrastał 1000 km, zaczynając od 6000 km w pierwszym etapie, kończąc na 8000 w trzecim etapie. W ramach dodatkowych informacji warto przypomnieć kilka szczegółów z poprzednich filmów. Po pierwsze, eksploatacja to głównie pedał do metalu, tory, stąd tuning 310 koni. Po drugie, Bartek zastanawia się, która klasa lepkości jest w jego przypadku lepsza, 0W30 czy 5W30. Według jego obserwacji 0W30 szybciej się grzeje niż 5W30, mimo że jeden i drugi jest 30. Jazda na przykład 160-180 km na godzinę na tempomacie, 0W30 miał 5 do 8 stopni Celsjusza więcej. Swoją drogą jestem w stanie jeden i drugi rozgrzać do 130 stopni Celsjusza, wspomina Bartek. Jeśli chodzi o najnowsze obserwacje dotyczące oleju Fuchs, to Bartek napisał, że temperatury oleju były niższe na tym Fuchs w porównaniu do poprzednich Liqui-Moly i oryginalnego Volkswagena 0W30 i że ten olej wydawał mu się rzadki, jak wyciągałem próbkę ciepłego starego oleju, napisał. Główna motywacja Bartka do eksperymentowania to znalezienie odpowiedzi na pytanie, który olej najlepiej wytrzymuje ostrą jazdę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 65,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta i obserwujemy dość mocny rozjazd, szczególnie w odniesieniu do lepkości w niższej temperaturze. To automatycznie spowodowało mocną różnicę na wskaźniku lepkości minus 11%. Tutaj jest to trochę dziwna sprawa, bo już raz był ten olej na testach w R2D i zgodność wypadła bez zastrzeżeń. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 63,5 w 40 stopniach oraz 11,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172, a to oznacza, że odnotowano po raz trzeci bardzo dobry wynik i w zasadzie można jednoznacznie stwierdzić, że jest to najlepszy wynik z tych trzech etapów, zatem z punktu widzenia utrzymania charakterystyki lepkościowej Fuchs zajmuje pierwsze miejsce. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bez zastrzeżeń, nie doszukuje się tutaj niepokojących sygnałów. Standardowo możemy porównać wynik do poprzednich etapów. Napiszcie proszę w komentarzu, czy dostrzegacie jakieś różnice. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Nie zagłębiając się w szczegóły, dwie myśli. Pierwsza, bardzo dobre wyniki. Druga, wpisując do tabeli wartości poszczególnych parametrów, zauważyłem, że w wielu przypadkach otrzymano wysoki stopień podobieństwa z pierwszym etapem, gdzie pracował olej oryginalny 0W30. Podsumowując, otrzymano kolejny raz bardzo dobre wyniki, zmiany lepkości w przedziale akceptowalnym, wyniki w podczerwieni oraz w teście chromatograficznym bardzo dobre. Nie dziwi zatem wysoka wartość syntetycznego miernika, w trzecim etapie wynosi 93%. A to oznacza, że właściwości tego oleju wciąż są na bardzo dobrym poziomie. Dodatkowo jasno trzeba podkreślić, że w tym etapie, pomimo najdłuższego przebiegu, przypominam 8000 km, jakość końcowa jest na najwyższym poziomie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!